Samochód to z definicji pojazd służący do przewożenia osób lub ładunków, czyli po prostu środek transportu. Przez lata samochody ewoluowały, umilając czy zwiększając komfort podróżujących nimi pasażerów. Niegdyś były one rzadkością, zarezerwowaną tylko dla odpowiednich klas społecznych. Dziś są praktycznie nieodzowną częścią życia większości z nas. Dla przykładu możemy podać, że pod koniec 2023 roku w Polsce żyło ponad 37 milionów ludzi, na których przypadało 27 milionów zarejestrowanych samochodów osobowych. Nie trudno jest się zatem domyśleć, że dla części tych osób samochody to coś zdecydowanie więcej niż tylko środek transportu. Historia, którą dziś przedstawię, jest niezwykła co najmniej z kilku powodów. Nie chodzi tylko o olbrzymi przebieg samochodu, który to stał się rekordem Guinnessa, ale przede wszystkim też o kierowcę, który był jego pierwszym i jedynym właścicielem. To właśnie on od nowości przez ponad 50 lat zrobił nim 5 milionów kilometrów. Historia tyczy się nauczyciela z Long Island, Irva Gordona i jego Volvo P1800. Mamy rok 1966 i Irv podczas przeglądania jednego z najbardziej popularnych czasopism motoryzacyjnych, Car and Driver, dostrzega reklamę Volvo i modelu P1800, który wpadł mu w oko. Za namową przyjaciela postanowił, że odwiedzi dealera Volvo z Long Island. Ponoć w tamtych czasach nie trzeba było prosić się o jazdę próbną. Dealer wydawał kluczyki od samochodu i kazał odbyć przejażdżkę, by sprawdzić, czy auto nam się podoba. Tak też było w przypadku Irva. Jazda testowa trwała ponoć ponad 3 godziny i zakończyła się tylko dlatego, że prawie zabrakło mu paliwa, a nie otrzymał on kluczyków od wlewu do baku. Po powrocie oznajmił, że samochód idealnie mu odpowiada i obiecał wrócić wieczorem wraz z swym ojcem w celach jego zakupu. Tak też się stało i w piątkowy wieczór 1966 roku Irv dokonał zakupu czerwonego Volvo P1800S za cenę $4150, co wówczas stanowiło równowartość rocznej pensji. Może przyjrzyjmy się teraz bliżej temu modelowi. Volvo P1800 to szwedzki samochód sportowy produkowany w latach 1961-1973. Występował on w dwóch wariantach nadwoziowych: dwudrzwiowe coupé oraz pod koniec produkcji jako trzydrzwiowy shooting brake. Dwie jednostki napędowe do wyboru, obydwie benzynowe. Pierwsza B18, czyli 1,8 litra pojemności, 4 cylindry w rzędzie, zasilane gaźnikiem. Moc to 115 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna wynosi 175 km na godzinę. Drugi to wariant B20, czyli 2 litry, 4 cylindry w rzędzie, zasilane gaźnikiem do 1969 roku i generował 118 koni mechanicznych. Późniejsza wersja na wtrysku paliwa Bosch D Jetronic generowała już 130 koni mechanicznych oraz osiągała 190 km na godzinę. Wracając do tematu i do historii czerwonego Volvo Irva, precyzując, jest to wersja 1800S z silnikiem gaźnikowym o pojemności 1,8 litra. Więc po zakupie samochodu w piątkowy wieczór Irv postanowił wybrać się na przejażdżkę nowo nabytym sprzętem. Może nie przejażdżkę, a podróż, ponieważ wrócił z niej dopiero w poniedziałek z przebiegiem 2500 mil, czyli około 4000 km. No okej, ale sumarycznie Volvo mogło pochwalić się przebiegiem 5 230 360 km, czyli odległość prawie tak sama jak 7 razy na Księżyc i z powrotem. Spójrzmy na inny, bardziej przyziemny przykład. Średnia prędkość w dużych miastach w Polsce to około 40 km na godzinę, czyli jeżdżąc non-stop całą dobę zrobimy 960 km. Volvo ma w zaokrągleniu 5 230 000 km na budziku. Dzieląc to przez nasz dzienny przebieg otrzymamy 5448 dni. Dzieląc dalej na lata otrzymamy prawie 15 lat jazdy non-stop. No, zdecydowanie sporo. W przypadku Irva rutyna też przyczyniła się do nabijania kolejnych kilometrów. Jak tłumaczy, przez ponad 35 lat, od poniedziałku do piątku, robił po 125 mil, dojeżdżając i wracając z pracy. Wygląda na to, że szukał tylko pretekstu, by móc się gdzieś przejechać.
Powiada, że jak miał ochotę zjeść pyszne owoce morza, to wsiadał w samochód i jechał do Maryland, oddalonego o 300 mil, gdzie serwowali jedne z najlepszych dań tego typu, tylko po to, by zjeść kolację. Przemierzył Stany Zjednoczone Ameryki wzdłuż i wszerz, ale nie tylko Stany. Koncern Volvo chętnie chwalił się samochodem Erba. Dzięki temu ten został wysłany do Szwecji oraz Wielkiej Brytanii na różne wystawy i pokazy, a przy okazji pokonywał tam kolejne tysiące kilometrów. Po przekroczeniu 1 000 000 mil Erb otrzymał od Volvo nowe Coupe 780, a po przejechaniu 2 milionów nowe XC60. Lecz on nadal jeździł swoim ukochanym czerwonym P1800S. Miłość do jazdy samochodem, podróżowania i zwiedzania doprowadziła do tego, że w 2014 roku Erb wraz ze swoim Volvo trafił do Księgi Rekordów Guinnessa z przebiegiem ponad 3 milionów mil. Wpis brzmiał: rekord świata w odległości przejechanej jednym samochodem przez tego samego kierowcę w celach niekomercyjnych. No niebywałe, jak również to, że Volvo podczas swojej eksploatacji nie sprawiało większych problemów. Oczywiście Gordon dbał o swój samochód najlepiej jak tylko umiał. Niejednokrotnie podkreślał, że dba o niego bardziej niż o samego siebie. Terminowo i regularnie wymieniał materiały eksploatacyjne oraz 2 razy zlecił remont silnika. Nie dlatego, że były one potrzebne, lecz profilaktycznie. Stwierdził, że wypadało to zrobić przy takich przebiegach. Samochód miał też 2 prace blacharsko-lakiernicze, ale nie mogłem znaleźć, czy to w związku z jakimiś stłuczkami, czy po prostu w ramach walki z rdą. Ta piękna i niezwykła historia trwałaby pewnie do dziś. Niestety w 2018 roku Erb Gordon zmarł. Z informacji podanych przez jego córkę wynika, że nastąpiło to w podróży po Chinach, którą odbywał oczywiście swoim czerwonym P1800S. I w tamtym momencie licznik jego wskazywał 3 260 257 mil, czyli 5 216 411 km. Dziś samochód jest w posiadaniu koncernu Volvo i prawdopodobnie chciałby tego Erb, który to ponoć zażartował, że mógłby go sprzedać koncernowi za $1 za milę, czyli za ponad 3 miliony dolarów.